Dzień dobry Państwu, Krzysztof Lech-Łuksza, telewizja w Realu 24. Kontynuujemy nasz cykl Fizyka życia. Z nami jest Pan Jan Kubań, autor książki właśnie o tym tytule Fizyka życia. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Dzisiaj porozmawiamy o memie. Bardzo wdzięczny temat, popularna sprawa. No, któż z nas nie widział tych śmiesznych obrazków z podpisem, które dotyczą jakichś znanych nam sytuacji, bardzo... I rozprzestrzeniają się po całym internecie. To jest po prostu z prędkością światła chyba. No ale oczywiście sprawa jest trochę bardziej złożona, jeżeli zaczniemy drążyć i spróbujemy chociażby zdefiniować mem, jego znaczenie. No, Richard Dawkins w 1976 roku napisał książkę Samolubny gen i właśnie tam określił pojęcie memu, który jest no, takim genem tylko kulturowym, prawda? Czyli porcją informacji, jakąś powiedzmy niewielką porcją informacji kulturową, która mówi coś nam o danej sytuacji, która wpływa na populację, to znaczy wpływa na zachowania ludzkie, no i pośrednio wpływa na populację. No i teraz, jeżeli mamy memy kulturowe, takie, które powodują, że dana populacja się rozrasta, ma dużo dzieci, jest pracowita, czyli wychodzi na coraz wyższe poziomy organizacyjne, no to można domniemywać, jeżeli uznamy, że tego typu działania populacji są działaniami słusznymi, rozwojowymi i ze wszechmiar pozytywnymi, no to można uznać, że taki mem pozytywnie wpływa na daną populację. Natomiast jeżeli mamy memy, które powodują, że dana populacja pogrąża się w dekadencji, przestaje jej zależeć w ogóle na tym, żeby istnieć, no to takie memy mogą populację po prostu zniszczyć. Tak jest. Jednostkę informacji kulturowej, tak można też to zdefiniować. Tak jak powiedziałem na początku, no, kojarzy nam się to ze śmiesznymi obrazkami. Tutaj dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak powstaje właściwie tak zwane, tak jak Pan też to określa, programowanie memetyczne, myślenie memetyczne. Każdy z nas jakoś jest zanurzony w określonym kontekście kulturowym właśnie. I tak, żeby zrozumieć jakiś mem, jeszcze pozostając przy tym memie jako takim śmiesznym obrazku, no to musimy znać jakiś kontekst, jakąś postać śmieszną, tak, jakąś wypowiedź, no bo jeżeli nie będziemy znali tego kontekstu, to dany mem będzie dla nas niezrozumiały, no jakiś obrazek, nie wiadomo o co chodzi, tak? Tak, ja bym tutaj chciał tak jakby podkreślić zasadniczą, znaczy to nie jest zasadnicza różnica, ale to jest, my będziemy rozmawiali o memach, czyli o porcjach informacji, które w sposób istotny wpływają na populację, a nie takimi informacjami, które mają nas tylko rozśmieszyć. Także tutaj mamy do czynienia z takim pojęciem, które ja nazywam duo definiens, mianowicie pod jednym definiendum, czyli słowem mem, zawarte są dwie różne definicje, tak? To, o czym pan nas... A ja się tak zacząłem zastanawiać, czy masowe rozśmieszenie też nie może mieć jakiegoś Ależ oczywiście, jak najbardziej, dlatego ja powiedziałem, że to tak jakby, no, to się wzajemnie przenika, tak? Znaczy, wzajemne rozśmieszenie może też właśnie przynieść ulgę. Notabene przewrót, nasza transformacja ustrojowa dokonała się przy według mnie wydatnej pomocy ludzi, którzy rozśmieszali. No, pamiętamy chociażby pana Rosiewicza czy Laskowika, Smolenia, którzy po prostu powodowali, że Polacy zaczęli zupełnie inaczej patrzeć na to opresyjne państwo i cały system socjalistyczny, a to rozśmieszenie też spowodowało, że poczuliśmy się mocniejsi. Także to były jak najbardziej memy, które rozśmieszały, ale również miały wpływ na nasze zachowania. Czyli już przechodząc do tych spraw powiedzmy bardziej złożonych, mem to na pewno nie tylko internet i mem to nie tylko śmieszny obrazek, ale coś poważniejszego. Coś poważniejszego, tak. To znaczy, tak jakby, żebyśmy zaczęli od właściwej definicji, czyli to jest informacja, tak jak Pan powiedział, i która wpływa na zachowanie społeczne. No i teraz, ten mem
jako informacja gnieździ się w naszych głowach. My przenosimy te memy. Oczywiście to może być obraz, no ale w momencie, kiedy my rozmawiamy na ten temat, powiedzmy, rozmawiamy sobie na temat kabaretu tej Zenona Laskowika, który wpływa na nasze zachowanie, rozmawiamy sobie ze sobą, no to ja zagnieżdżam tego mema w pana głowie. No i zaczynamy pod jego wpływem jakoś tam konkretnie działać. No i jakie te memy mogą być? To może być słowo, to może być obraz, to może być nawet coś takiego jak klasyfikacja, czyli pewne ujęcie, to jest tak jakby no, wyższy poziom abstrakcji, ale klasyfikacja jako informacja też właśnie może być takim memem. No i najważniejsza cała paleta memów to są idee, różnego rodzaju idee. I teraz wracając do Dawkinsa, ja kiedyś zauważyłem, że Dawkins jako wybitny religiożerca, to jest w ogóle, on zwalcza wszelkiego rodzaju religie jako głupotę, która wpływa tylko i wyłącznie w sposób negatywny na właśnie rozwój populacji, rozwój ludzkości. No, ja byłem wychowywany w innym kontekście. Ja miałem do czynienia z państwem, w którym gospodarka zjeżdżała po równi pochyłej do dołu. No i cały czas Kościół katolicki był taką odskocznią. To było też miejsce, w którym można było się skupić i miało się poczucie takiej, może nie wolności, ale takiego eksterytorialności od tego systemu socjalistycznego. Ja pamiętam, jak dzisiaj właśnie w Kościele tak się mniej więcej czułem. No i również pojawił się Jan Paweł II, który miał przeogromny wpływ na zachowanie Polaków. No i chociażby jednym z tych memów było to hasło papieża o tym, że, ja dokładnie go nie pamiętam, że to nie z tej ziemi, tak? Że niech zstąpi duch Twój. Nie, tak, i odmieni oblicze ziemi, tej ziemi. Tej ziemi, tak? To właśnie to zawahanie krótkie, czyli znowu ta informacja łącznie z tą I pauzą. wszyscy Polacy to zrozumieli. Natychmiast. Po prostu Polacy dokładnie zrozumieli, o co chodzi papieżowi i ja powiem tak, znaczy na mnie to miało naprawdę bardzo duży wpływ i na moich kolegów tak samo. Także to był taki mem, który spowodował właśnie, no, według mnie pozytywne działanie, bo żeśmy w końcu doprowadzili do transformacji ustrojowej. Czyli na razie religiożerstwo Dawkinsa zostawiamy na boku. To tak jakby tylko pokazać, wie pan, że to jest facet, odkrył pewną rzecz, bardzo ją jednoznacznie interpretuje, a religia może mieć naprawdę bardzo pozytywne oddziaływanie, oczywiście może mieć też negatywne, także to zależy od religii. Tak, także tutaj możemy przejść w tej chwili na przykład, parę takich przykładów bym podał, mianowicie język. Otóż język też jest memem, bo to jest pewnego rodzaju informacja. No i cóż, ja to dosyć... taki memplex chyba. Memplex, tak, oczywiście. Jest pojęcie grupy właśnie skojarzonych ze sobą informacji tych kulturowych, tych memów. Tak. No język byłby właśnie taką dokładnie takim tak. Świetne to jest tak jakby właśnie ujęcie. No i teraz zobaczmy, ja dosyć dużo pracuję z językami, bo znam ich kilka. Język angielski. W momencie, kiedy ta moja strona internetowa jest też dwujęzyczna, no ja zauważyłem jedną rzecz, że wszystko, co po angielsku piszę, jest mniejsze, to znaczy objętościowo, mniej liter, mniej słów, te słowa są krótsze. Posługiwanie się językiem angielskim jest mniej kosztowne i pozwala na bardziej precyzyjną komunikację. Bardzo długo się zastanawiałem, czy to nie jest właśnie ten pozytywny mem, który spowodował, że populacja anglosaska albo hiszpańska w taki sposób, że tak powiem, dokonała swojego rozwoju, podbijając również ekspansji, podbijając również inne populacje. Mogą więcej powiedzieć, mogą precyzyjniej się wyrazić, w związku z tym mogą o wiele skuteczniej działać. My się musimy niestety kłopotać z odmianą przez przypadki, z formułowaniem liczby mnogiej na wiele różnych sposobów. U nich to jest proste. ESA dodajemy na koniec, z wyjątkiem, znaczy jest tylko kilka wyjątków. Żadnej odmiany przez przypadki nie ma, żadnych odmian przez osoby też nie ma. W takim razie Chińczycy w takim ujęciu nie opanują całego świata, mają bardzo trudny język. Jeżeli by jako jedyną zmienną... Jeżeli tak, dokładnie, jeżeli uznamy to za jedyną zmienną, natomiast jeżeli uznamy, że język chiński, ta trudność właśnie w nauczeniu się i posługiwaniu się językiem chińskim powoduje, że ci ludzie są bardzo twardzi
wzmacnia tych ludzi, to być może będzie to pozytywny czynnik, tak? Tu też jest takie przesłanie fizyki życia, żeby nie myśleć jednostronnie właśnie w sposób redukcjonistyczny, tylko może bardziej kompleksowo. Kto wie, zobaczymy, tak? To znaczy tutaj tak jakby jakość tych memów, tych mempleksów poznamy po osiągnięciach. Bardzo ciekawe, tutaj tylko tak dygresyjnie podzielę się taką refleksją, którą wywołał Pan, mówiąc o języku. No, wskazywałoby na to, że trudny język wzmacnia, powiedzmy, wewnętrzną tożsamość i tak skupia wokół siebie daną społeczność. Łatwiejszy język sprzyja zewnętrznej ekspansji. No, w tym ujęciu trochę inaczej chyba teraz spojrzę na te różne makaronizmy i też zangielszczenie, powiedzmy, naszego języka, ale to jest na razie dygresja. Wracamy do kwestii memetyki. Memetyki. Też jest kolejna, tak jakby, żeby tutaj przybliżyć naszym widzom sprawę właśnie memów. Kolejna sprawa to jest taka, ja kiedyś tak, no, dowiedziałem się, było takie badanie zrobione, że Anglosasi, Polacy i Hindusi są dobrymi programistami. No i ktoś pokusił się o taką analizę, z czego to wynika. No i doszedł do wniosku, że wynika to z logiki posługiwania się liczebnikami. Otóż dzieci małe, takie zaraz po urodzeniu, są bardzo, bardzo logiczne. Dopóki nie zostaną przeprogramowane przez szkołę, przedszkole i tak dalej, one myślą bardzo, bardzo logicznie. Na przykład w języku polskim mój syn wymyślił słowo pękłem balonik, czyli spowodowałem pęknięcie balonika, co zresztą dokładnie tak samo się mówi w języku angielskim water the flower, czyli podlej kwiaty, tak? Water, woda, kwiaty, no i już mamy tak jakby to skojarzenie. No i teraz dla przykładu, liczbę 99 Polacy mówią, wyrażają 99, czyli oszczędnie, bo krótko i w kolejności ważności, no bo 90 jest ważniejsze, czy to jest 91, czy 99, to jest mniej ważne. Teraz jak to robią Francuzi? Francuzi mówią 4 dwudziestki, 10, 9. No, czyli to jest zupełnie nieoszczędnie, aczkolwiek hierarchia wartości jest zachowana, no tylko odbiorca musi się tam trochę zastanowić i porachować w tej głowie, tak o co, jaka to jest tak... Niemcy z kolei 9,90. Dokładnie, czyli oni mówią bardzo krótko, oszczędnie, ale przestawiają porządek wartości. No i być może stąd właśnie my jesteśmy lepszymi programistami niż Niemcy i Francuzi, także może to z tego wynikać. Teraz kolejny taka ciekawostka, otóż to już byśmy przeszli właśnie do tego programowania memetycznego, do tych zagadnień. Ja może bym przypomniał jeszcze widzom, że w poprzednim odcinku mówiliśmy, że informacja do nas dociera nie w 100% wiernie, że potem my ją przetwarzamy, przerabiamy. No i te wszystkie algorytmy przetwarzania ja nazwałem myśleniem albo właśnie programowaniem. No i tutaj to programowanie memetyczne jest bardzo mocne i na ile mocne? Ja może w tej chwili bym wprowadził otóż takim cytatem francuskiego socjologa Pierre Bourdieu, który powiedział tak: ujęcie kulturowe przekazywane jest nam w szkole jako jedyne i niepodlegające dyskusji, przez co uznajemy je za oczywiste i naturalne. No. Tutaj od razu przychodzi na myśl, też nawiązując między innymi do poprzedniego odcinka, Pana doświadczenie z przeprowadzką do sowieckiej Rosji, tak, do Związku Sowieckiego, gdzie no, inne memy, powiedzmy, inne panowały, memy były, tak? dokładnie. Tam memem był Dokładnie. Lenin jako tak. boska istota, tak? I być może to spowodowało, że ja nie przyjmowałem tego właśnie jako Pan te już dogmaty. był inaczej zaprogramowany. Byłem tak? inaczej zaprogramowany, ale będąc, zaraz przejdziemy do tego, bo to jest bardzo ważna kwestia, jeszcze będąc młodym, czyli jeszcze chłonąc to programowanie, bo zaraz powiem, co się dzieje z tym programowaniem, ja zauważyłem, że jest ta różnica. I to spowodowało tak jakby, że ja, no, nie zaprogramowano mnie ani po polsku tak do końca, ani po rosyjsku tak do końca, a potem oczywiście jak już jeździłem po Francji, też będąc jeszcze nastolatkiem albo młodzieńcem w Szwajcarii, we Francji, no po prostu ja zacząłem na to programowanie patrzeć troszeczkę inaczej, tak jakby z boku, tak? Ja nie nasiąknąłem tak jakby jednym rodzajem zaprogramowania. No i teraz opowiem, co się dzieje, jak jesteśmy zaprogramowani, tylko troszeczkę w szerszym kontekście. Otóż tak się długo zastanawiałem, zresztą to być może nie tylko ja, być może gdzieś ja to przeczytałem, także tutaj nie chodzi o to, że ja to wypowiadam, ale proszę zauważyć, że dziecko, które się rodzi, małe, jest w stanie nauczyć się każdego języka, nawet chińskiego.
który zarówno dla mnie, jak i dla Pana jest według mnie nie do nauczenia. Podejrzewam, że w wieku 25 lat, gdybyśmy się zaczęli uczyć, to też byłoby to bardzo trudne. No i jaki jest proces w ogóle uczenia się języka? My się posługujemy w sposób naturalny, my wiemy dokładnie, co wszystkie słowa znaczą. W języku angielskim jest już troszeczkę gorzej, nie potrafimy myśleć w tym języku. Jak to jest? Otóż zbadano, fizjologowie to zbadali, mianowicie zaczyna się od rozpoznawania dźwięków. Dziecko patrzy, które dźwięki są istotne, a które dźwięki są nieistotne. No i te istotne akceptuje, zaczyna je analizować, zaczyna je używać we własnym zakresie i zaczyna budować sobie pewien porządek w głowie. Natomiast co robi z tymi dźwiękami, które są nieistotne? No gdzieś tam, nie wiem, zapomina, tak? Zapomina. Co więcej, mózg nawet wie, że one są nieistotne i z premedytacją je ignoruje. To samo dotyczy naszego aparatu wymowy. Ja potrafię bardzo fajnie mówić po francusku czy po rosyjsku. Zarówno Francuzi, jak i Rosjanie przez pierwsze kilka zdań biorą mnie za swojego, natomiast już po angielsku nie mogę, bo za ten angielski wziąłem się o wiele za późno, to znaczy już w wieku tam 17-18 lat. To już tak jakby spowodowało. Mój aparat wymowy nie jest w stanie wypowiedzieć. To samo mój aparat percepcji nie jest w stanie zaabsorbować języka chińskiego, no bo on po prostu, wie pan, to są dźwięki, które dla mnie są z kosmosu, tak jakby organizm odrzuca je. Czyli oznacza to, że człowiek może być skutecznie zaprogramowany, używając tej nomenklatury, no, do odpowiedniego wieku. Tak, to jest jeden wniosek. A drugi wniosek jest taki, ja nazwałem go klątwą wiedzy, mianowicie to, co w nas siedzi, powoduje blokowanie innej wiedzy. I tutaj Klątwa wiedzy, ciekawe. Klątwa wiedzy. I teraz Ciekawe przejdę do czegoś takiego, do kilku cytatów. Nie dziwię się w takim razie, dlaczego, kiedy ja, nie wiem, na przykład byłem na uniwersytecie, poszedłem do profesora z jakimiś nowymi filozoficznymi ideami, a on mówi, to co tutaj... Co pan będzie mi tak. zawracał głowę. Rzeczywiście, no jest, ale to wynika też być może z ograniczeń fizycznych naszego mózgu, tak? Tak, I pojemności naszej pamięci. Dokładnie tak. Sekundkę, ja tylko znajdę, bo... Jest też ciekawy z punktu widzenia ewolucjonistycznego, czy wydaje mi się, że nie byłoby to pewnie zasadne, że człowiek, który jest otwarty przez całe życie na jakieś nowe te nowe memy, dla całej społeczności, w której on ma funkcjonować, w której on ma służyć, no mogłoby to grozić jakimś, nie wiem, rozpadem być może. Rozpadem, oczywiście, tak jakby zachwianiem funkcjonowania danego społeczeństwa. Ale teraz wróćmy do Pana studiów i tak jakby do tej klątwy wiedzy. Ja mam tutaj kilka ciekawych cytatów z książek naukowych, Sztuka badań naukowych Williama Beveridge. Tak, to w zasadzie będą tylko te. Otóż opór umysłowy wobec nowych koncepcji wynika stąd, że wypierają one stare poglądy. Zazwyczaj nowe twierdzenia nie znajdują poparcia tak długo, jak długo stoją w kolizji z panującą wiedzą. Często nie wystarcza, że są poparte sprawdzonymi doświadczalnie. Zwykle z tych względów przedwczesne odkrycia są lekceważone i giną. Nieuzasadniony, instynktowny opór umysłowy przeciw innowacjom jest właściwym podłożem nadmiernego sceptycyzmu i konserwatyzmu. Proszę zauważyć, że Galileusz zrzucił dwie kule. Jedna była armatnia, czyli duża, ona tam kilka kilogramów ważyła, druga była muszkietowa, ważyła kilka gramów, z krzywej wieży w Pisie. Zrzucił je w tym samym momencie i one mniej więcej w tym samym momencie uderzyły o bruk. Galileusz tym samym pokazał, że przedmioty spadają z tym samym przyspieszeniem, z tą samą prędkością. No i proszę sobie wyobrazić, że współcześni mu nie uwierzyli. Wyprzedził swoją epokę. Często się mówi o tak, ale to naukowcach. jest dokładnie ta klątwa wiedzy, tak, że ludzie tego nie chcą. I dalej. Umysł ludzki tak niechętnie znosi cudze koncepcje, jak organizm obce białko. Reaguje na nie równie energicznie. Nie będzie chyba przesadnym powiedzenie, że nowe koncepcje są najszybciej działającymi antygenami, jakie zna nauka. Czyli nowe koncepcje w nauce to są antygeny. Czyli po prostu jeżeli pan wychodzi z czymś nowym,
to natychmiast jest pan banowany, używając języka internetowego. Gdy uczciwie przypatrzymy się sobie samym, to dostrzeżemy, że często oponujemy jakiejś koncepcji, zanim zostanie dokładnie sprecyzowana. Nic dodać, nic ująć. Jest nawet taki zwany efekt Semmelweisa. To był Węgier, bodajże Węgier, który odkrył, że na salach porodowych, żeby nie roznosić zarazy, nie zarażać matek, trzeba po prostu myć ręce. I on to u siebie stosował. Jego wyniki statystyczne pokazywały, że rzeczywiście śmiertelność zarówno matek, jak i noworodków spadła i to znacząco. Nikt mu nie wierzył. Lekarze nie wierzyli w to i po prostu... Dzisiaj nie do uwierzenia jest to, że nie wierzyli. Dzisiaj nie do uwierzenia jest to, że nie uwierzyli. Natomiast warto sobie właśnie przeczytać na temat tego człowieka, no bo to jest po prostu kuriozum. Po prostu. To samo było z Leeuwenhoekiem, który odkrył mikroby. To był człowiek w gruncie rzeczy niewykształcony, on tylko polerował soczewki. W pewnym momencie udało mu się te soczewki tak zestawić, że zobaczył w deszczówce, że coś się rusza. No i napisał o tym nawet do Royal Society, do Anglii. No i co tam zrobili? Nie uwierzyli, ale Anglosasi są pragmatyczni, no i dali temat do zbadania jakiemuś tam naukowcowi angielskiemu, który podpytał się od Leeuwenhoeka, jak on zestawił te soczewki, no i po jakimś tam okresie czasu przyszedł i na forum towarzystwa powiedział: on ma rację, jednak takie małe organizmy istnieją. No i tutaj zaczęła się cała historia już mikrobiologii. Tak, od razu mi przychodzi do głowy, że ten mechanizm też właśnie może mieć jakieś uzasadnienie obronne, no bo czasem przychodzi no niestety nie geniusz, ale szaleniec z jakąś niesamowitą propozycją, która uzdrowi świat, a tak naprawdę no, podważa to w jakiś sposób ustalony już porządek rzeczy, no i nic dobrego od niego się nie nauczymy, więc tak, to znaczy różnie z tym bywa. Bardzo dobrze pan to wychwycił, natomiast tak jakby jak należy na to spojrzeć, według mnie. Jest takie przysłowie, że jakość budyniu określa się dopiero po jego zjedzeniu, tak? I to samo dotyczy właśnie memów. Jeżeli mamy dwie populacje i one są, jakoś tam właśnie używają tych swoich memów, no to ta, która się rozwija, zdobywa tak jakby dominację, dominuje, to znaczy, że ona ma te właściwe memy. Ale pytanie, czy dany mem jest właściwy, no to bardzo trudno jest na to odpowiedzieć. Natomiast... Możemy spojrzeć właśnie na rozwój danej populacji. Mówiąc o memach, oczywiście no teraz wkraczamy na teren idei, bardzo ciekawy. Idee to, tak jak pan powiedział, tak, to są, można nazwać memami. No są idee, które są szkodliwe dla danego społeczeństwa, które promują permisywizm, które promują, no, niszczą powiedzmy demografię, tak, w danym społeczeństwie i ono materialnie później się degraduje i też moralnie. Co wcale, wie pan, to w dłuższym wymiarze może doprowadzić do tego, że takie zdegradowane społeczeństwo nagle się odbije od tego dna i oczyści, tak? Natomiast no, generalnie to tak jak w sporcie. Jeżeli chcemy tak jakby wytrenować sportowca, no to nie możemy mu powiedzieć: słuchaj stary, nie rób nic, leż pod kocem i się rozgrzewaj pod kocem. Ciężki trening, dyscyplina treningowa. To tutaj odniosę się do tego. Przykład z życia wzięty był taki, znaczy jest taki piłkarz Quaresma, portugalski. No i czytałem o nim artykuł taki powiedzmy biograficzny. To był piłkarz z niesamowitym talentem właśnie. No, o wiele bardziej uzdolniony podobnie niż Cristiano Ronaldo, ale jego charakter, no niestety nie był on stworzony do ciężkiej pracy i ktoś mu kiedyś podobno powiedział: nie patrz na innych, bądź sobą. I był taki tekst, że to była chyba najgorsza rzecz, którą on mógł usłyszeć. To był właśnie ten zły, szkodliwy mem, i przyjmijmy, że tak rzeczywiście było, który niestety ukierunkował jego karierę no, nie tak, jak nie osiągnął nie wiem, 10% tego, co mógł tak naprawdę osiągnąć. Gdy pracowałem w Instytucie Sportu, to znaczy taki wniosek był w ogóle z bardzo wielu obserwacji, mianowicie, że do mistrza olimpijskiego dochodzi, tak jakby można go zbudować wtedy, kiedy mamy do czynienia właśnie z takim talentem jak Quaresma. Ja nie wiem, jak to się tam, bo to portugalski. Ja przepraszam za swoją wymowę. Tak, oczywiście tak się pisze, także w każdym razie jeżeli mamy do czynienia właśnie z takim talentem, to do tego jest potrzebny trener, który nie miał talentu jako zawodnik,
który się nauczył ciężkiej pracy i doszedł do dosyć wysokiego poziomu właśnie ciężką pracą. Takim przykładem podobno był Hubert Wagner, który no, nie błyszczał jako siatkarz, natomiast właśnie on się nauczył tej dyscypliny, nauczył się tej ciężkiej pracy, no i potem stworzył te zespoły. Takich połączeń jest bardzo, bardzo dużo. Także Alex Ferguson, jeszcze pozostając przez chwilę przy tej piłkarskiej, powiedzmy, przy tym sportowym świecie, mówił, że elementem talentu jest też zdolność do ciężkiej pracy. Oczywiście, jak najbardziej. Ja tutaj podpisałbym się wszystkimi kończynami. Co dalej? Co dalej? Co dalej? Kontynuujemy. Ja bym chciał tutaj tak jakby opowiedzieć Państwu pewną historię, bo znaczy każdy z nas uważa, że jest osobą racjonalną, że właśnie nie jest zaprogramowany, że myśli w sposób racjonalny, logiczny, że potrafi w zasadzie bardzo wiele rzeczy zrozumieć, zaakceptować. I ja bym chciał omówić dwie kwestie. Pierwsza to jest kwestia historia chłopca Alojza, który jako dziecko został jako młody Polak w czasie II wojny światowej, został przejęty przez Niemców, zabrany matce i został wrzucony do rodziny niemieckiej. On miał chyba wtedy, nie wiem, ze 2 lata. No i ta rodzina go wychowała, był w Hitlerjugend, znaczy jak w momencie, kiedy był w Hitlerjugend, no to wojna się już skończyła. No i dorobiono tą historię dosyć dużą, że tutaj właśnie matka umarła przy porodzie, jego ojcem był oficer SS, który zginął na froncie wschodnim, wychowywali go dziadkowie. No ale po wojnie zaczęła się sytuacja, kiedy biologiczna matka, Polka, zaczęła szukać tego swojego dziecka. No i w końcu Czerwony Krzyż udało się, namierzyli to dziecko, no i dziadkowie stanęli przed dużym problemem. Powiedzieli temu chłopakowi, on miał chyba 10 albo 11 lat i jest taka książka, to jest, sekundkę, zaraz zobaczymy, jaki to jest tytuł. Kaci i ofiary. No i jak mu mówią ci dziadkowie, że słuchaj, przyszedł list od twojej mamy, to on mówi, od jakiej mojej mamy? Moja mama nie żyje. Tak, ale to jest twoja biologiczna matka. Co to znaczy biologiczna? No ta, która cię urodziła. No jak to? No słuchaj, nie mówiliśmy ci prawdy, urodziła cię inna kobieta. Jaka kobieta? Polka. No i w tym momencie w chłopaku zawrzało, jaka Polka? No bo on był kształcony, że w zasadzie ci Polacy to są untermensze i podludzie. I proszę sobie wyobrazić, że Czerwony Krzyż doprowadził do tego i ta matka, że on przyjechał do Polski, ale on nigdy jej nie zaakceptował. Ja nie wiem, czy ten pan nie żyje, bo on mieszka w Polsce. On potem był pracownikiem uniwersytetu, ale tak jak sam stwierdził, co jest właśnie w tej książce napisane, stwierdził, że on nigdy nie zaakceptował tej swojej polskości, nigdy nie zaakceptował biologicznej mamy jako mamy. Praktycznie nie przytulał się do niej, tak jak do swojej niemieckiej babci. Czyli trochę triumf ducha nad materią, kultury nad biologią. Tak, dokładnie. Czyli właśnie z tego trzeba sobie zdać sprawę właśnie, że to programowanie memetyczne jest silniejsze od programowania biologicznego. Oczywiście w pewnych aspektach, tak? No bo powiedzmy instynkt seksualny, no to chyba trudno jest przeprogramować, mamy go i tyle i nic na to nie poradzimy i być może i bardzo dobrze. Natomiast no, to jest tak mocne. To był pierwszy raz, kiedy ja się spotkałem właśnie, jak mocne jest to programowanie memetyczne. Druga kwestia to jest eksperyment, niestety do tej pory niesłynny, ale miejmy nadzieję, że dzięki naszej telewizji w Realu 24 on się stanie słynny i że informacja o tym jako mem rozejdzie się w naszym społeczeństwie. Bardzo bym sobie tego życzył. To był eksperyment Rona Jonesa, który został przeprowadzony w 1962 roku. Ron Jones w Stanach Zjednoczonych, w Palo Alto, czyli to jest chyba Kalifornia, prowadził lekcje z II wojny światowej, miał do czynienia z nastolatkami. No i ktoś go zapytał, no ale panie Jones, jak to się mogło stać, że Niemcy jako naród zaakceptowali takiego palanta jak Hitler i poddali się wszystkiemu temu, co on mówi.
No i tutaj znowu wracamy, Hitler jako ten programator, tak, ludzkich umysłów, Bardzo skuteczny. bardzo skuteczny. Jego poparło 90% społeczeństwa, także jeżeli się w tej chwili się używa, mówi się o nazizmie i nie mówi się, że to byli Niemcy, no to jednak trzeba pamiętać, że 90% obywateli niemieckich głosowało na Hitlera w pewnym momencie. To pokazuje, w jaki sposób oni byli zaprogramowani. No i wie pan, tutaj są dalsze konsekwencje. Czy my możemy winić za to Niemców, skoro ich zaprogramowano, tak? Być może nas teraz też ktoś programuje w taki sposób. Bo No cały ale- czas wydaje mi się, że ktoś chce w jakiś sposób nas Tak, zaprogramować, tak. tak? Każdy rodzaj, w tym ujęciu, każdy rodzaj agitacji politycznej, czy to się zgadzamy z nią, z tą treścią, czy nie, jest jakąś formą programowania. Ja tak? panu powiem Pytanie, nawet, czy możemy tutaj kwestie moralne uruchomić i właśnie rozróżnić, tak? Te memy dobre i złe. wskazać. powinniśmy. To znaczy myślę, że zdając sobie sprawę właśnie z eksperymentu Rona Jonesa i chociażby z historii Alojza, tego chłopaczka, o którym przed chwilą mówiłem, musimy, jeżeli będziemy sobie zdawali sprawę, w jak silny sposób możemy być zaprogramowani i na przykład bardzo krytycznie spojrzymy na telewizję, jak oni mówią, dopatrzymy się, czego oni nie mówią. To jest bardzo proste. Oni stosują bardzo proste zabiegi. Oczywiście one są trochę bardziej skomplikowane w chwili obecnej niż na przykład były Zawsze trzeba Zagierka. spojrzeć być może nie na to, co mówią, ale czego nie powiedzieli. Czego nie powiedzieli, ale też kształcić własne dzieci właśnie w takim bardzo sceptycznym podejściu do tego, co się mówi, co się pisze. Też takie badania kiedyś były robione, że słowo pisane w pewnym okresie naszej historii bardzo mocno oddziaływało i dopiero religie jako ideologie, że tak powiem, na mocno się wszczepiały w populację wtedy, kiedy one były spisane, wtedy, kiedy była święta księga, na którą się można było powołać. Dzisiaj widzimy zjawisko no, takiego, jak to się mówi, szuryzmu internetowego, czyli no, różnych ludzi, którzy mówią bardzo często niestworzone rzeczy, zupełnie niepoparte żadnymi empirycznymi, czy też nawet racjonalnymi przesłankami. Mimo to zyskują bardzo relatywnie dużą publikę w internecie. Ludzie niestety dają się na to nabierać. To wie jest pan, efekt, powiedzmy, no, tego negatywnego. raczej tak, ale to też jest, programowania. to jest efekt ahamkary, o której sobie będziemy mówili, czyli tego naszego zaburzenia postrzegania rzeczywistości, które jest spowodowane wewnętrznym naszym ja. Wróćmy. Otóż i na marginesie właśnie, co ludzie oglądają. Myśmy robili takie statystyki, czy ludzie czytają artykuły ekonomiczne. Nie, ich najbardziej interesują artykuły typu, co łączyło panią, którą podwoził pan Starak No tak. gdzieś tam łódką, tak? I oczywiście w artykule jest napisane, że nic ich nie łączyło, no ale po prostu ludzie, 60 000 osób to ogląda, a artykuł o inflacji czyta 1 000 osób, także no. Mimo że tak naprawdę inflacja dotyka nas wszystkich, Oczywiście, a tak. kto tam kogoś A tamto to jest łączy, po prostu nikogo. plotka, Wróćmy, bo to bardzo ciekawe. Na czym polegał ten eksperyment, który, jak wiem, no, polegał na tym, że nagle grupa uczniów podporządkowała się kolektywowi. Takiemu Tak. Znaczy on był bardziej skomplikowany, ale natomiast to, co w ogóle mnie zszokowało, że ten eksperyment trwał zaledwie 5 dni. Otóż w piątek wieczorem zadano pytanie Jonesowi, właśnie dzieci zadały, no jak to się stało. On sobie w czasie weekendu przemyślał sprawę, zastanowił się, poczytał różnego rodzaju artykuły na temat właśnie historii w Niemczech. Poszedł do dyrektora rano w poniedziałek i powiedział: panie dyrektorze, ja przeprowadzę taki eksperyment, ale chciałbym, żeby pan miał tą świadomość, że to będzie robione. No i przeprowadził ten eksperyment, mianowicie najpierw stwierdził, że słuchajcie, musimy myśleć tak jak kolektyw, tak jak grupa. Musimy sobie nawzajem pomagać, ale żeby być kolektywem, to musimy wymyśleć sobie symbol. No i on jakąś symbol fali wymyślił, że wszyscy się pozdrawiali nie Heil Hitler, tylko się pozdrawiali jakimś takim czym. No i teraz to, co pan pokazał, to zaraz coś czuję, będzie cenzura. Będzie cenzura. No, znaczy, okej, Nie, no dobra. żartuję, to tak. oczywiście w pewnym kontekście. Tak, mówimy, no powiedzmy, że mówimy w kontekście naukowym, tak, bo Oczywiście. mówimy o eksperymencie, który no, jest bardzo ważny, miał wpływ na rozwój tak jakby psychologii. No i oni się posługiwali tym gestem jako pozdrowienie. Potem mówił, że dyscyplina jest bardzo ważna, czyli właśnie, no, tak jakby z jednej strony przed chwilą mówiliśmy, że żeby być dobrym zawodnikiem, no ale on mówi dyscyplina, żeby być dobrą grupą, to też musimy być zdyscyplinowani. Co więcej, on wymyślił nawet Syberię, bo były dzieci, nieliczne, które zaczęły kwestionować to, co on to się mówi, dzieje w co to ogóle, się tak? dzieje. No on w tym momencie mówił, to ty idź do biblioteki i opracujesz nam takie i takie zagadnienie i masz na to tam 5 dni, tak? Czyli po prostu wyłączał ich absolutnie z tego. No i w ciągu 5 dni
dokument, jest napisany na 2 stronach A4. Jego całe sprawozdanie, jak on postępował metodycznie. Jednego dnia wprowadził dyscyplinę, drugiego dnia znak pozdrowienie, trzeciego coś tam i tak dalej, i tak dalej. Dzieciaki zaczęły już chyba 3. dnia nawoływać innych, żeby przystąpiły do tej grupy. Potem im przedstawił wielki cel, że ta grupa naprawi Stany Zjednoczone, że dokona wielkiego dzieła odnowienia jakiegoś tam właśnie tych Stanów Zjednoczonych. No i cóż się stało? Dzieciaki zaczęły w bardzo agresywny sposób, powstało to albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam. Zaczęły być agresywne w stosunku do tych Bogu ducha winnych innych dzieciaków, które były w innych klasach, które w ogóle nie miały pojęcia, o co chodzi. Ale znowu był mem, że my tu robimy coś wielkiego i zaczęły przychodzić dzieciaki do niego z innych klas, że one chcą dołączyć do jego klasy, że im się to podoba. No on się pytał, bo on cały czas podchodził do tego bardzo naukowo, wiedział, że indoktrynuje te dzieci i pytał się, ale skąd ty to wiesz, dlaczego ty tak uważasz? No ale potem w trakcie rozmowy, skoro tak uważasz, no to przyjdź. 200 osób do tego przekonał, no i powiedział, że w sobotę pojawi się ten wielki lider tego ruchu i przemówi do nich i powie, da im te zadania, że to odbędzie się w sali gimnastycznej, tam postawiono telewizor, że kontakt z liderem będzie o 12. No i o 12 tego kontaktu nie było, wszyscy z niecierpliwością czekali, to się przeciągało i w końcu jak już byli zniecierpliwieni, to Ron Jones widział, że już ta niecierpliwość ogląda, tak jakby sięga zenitu, wyszedł i powiedział, że zmanipulował ich, że po prostu właśnie pokazał im, jak Hitler doszedł do tego efektu, jakimi metodami, że to były te metody. Reakcja była taka, że te dzieci były po prostu wściekłe na niego. One, wie pan, spodziewały się, no po prostu... No w jakiś sposób ich oszukał, tak? W jakiś sposób ich oszukał. Natomiast później, bo film na ten temat nakręcono, który był pokazywany na kanale Planet, już rozmawiano z tymi nie dzieciakami, które mają 17-18 lat, tylko z osobami dojrzałymi, 35, 40, to chyba ten poziom wieku był. No, oni byli mu bardzo wdzięczni. No bo zobaczyli, jak ułomnymi, jak łatwo programowalnymi osobami są i to wszyscy po kolei. Tak, tutaj powiedział Pan o tym zjawisku, jesteś albo z nami, albo przeciwko nam. To też obserwujemy dzisiaj w internecie, gdzie są różne takie grupki tworzące, no, czasem można nawet to nazwać sektami, tak? Sekciarstwo, używamy tego terminu, może bardziej potocznie, ale rzeczywiście takie sekciarstwo się no, pokazuje, tak? Chociażby w polityce, kiedy widzimy, no, jeżeli ktoś nawet racjonalnie krytykuje daną opcję, już tam abstrahując jaką, no to członkowie, powiedzmy, tej w cudzysłowie sekty oczywiście nie ustosunkowują się racjonalnie, merytorycznie do tych argumentów, tylko atakują, używając tak silnych jak emocji. Mówiliśmy w poprzednim odcinku, cytując tutaj Jeana Renoir, francuskiego reżysera, ludzie generalnie uruchamiają emocje, uruchamiają emocje i stereotypy i w związku z tym ci ludzie właśnie nie są w stanie nawet dyskutować, tylko działają właśnie w sposób emocjonalny. Jesteś durniem, bo nie rozumiesz tego, co ja rozumiem. Tak? Natomiast według mnie w systemach politycznych chodzi o to, żebyśmy się dogadywali, żebyśmy potrafili zrozumieć też drugą stronę. To nie tylko dotyczy... Czyli co, trzeba jakby wyjść poza to myślenie memetyczne? Zaprogramowanie, oczywiście, tak jest, zaprogramowanie memetyczne i te własne swoje przekonania, być może inni mają też coś do powiedzenia w tym temacie. Proszę zauważyć, że jest takie naturalne programowanie, o czym ja mówię, że ludzie, którzy dochodzą do władzy, no to po prostu z tą władzą odjeżdżają, oni przestają rozumieć, co się dzieje na dole, są oderwani, no i też stosują pewnego rodzaju propagandę, żeby tak jakby przekazać swoje informacje temu plebsowi, który ma pracować na nich i po prostu, mówię, trzeba zmienić podejście, wiedząc... Tak jak patrzę na wielu ludzi, to mam wrażenie, że oni nie chcą wcale, im to nie jest potrzebne i być może nie byłoby dla nich to wcale dobre wyjść poza ten swój program, poza ten memplex, poza ten zestaw właśnie skorelowanych ze sobą informacji kulturowych. No, rozmawiając z wieloma ludźmi po prostu widać, że tkwią w tym i może tkwią to jest nawet też niedobre słowo, bo w jakiś sposób pejoratywne, są w tym po prostu umiejscowieni. I może taki jest mechanizm, którego chyba nie da się zniszczyć, prawda? No bo on w jakiejś mierze
konstytuuje też Też- nasze społeczeństwo. Tak? tak. Pan na przykład ma też ze sobą przecież zestaw idei wolności gospodarczych, tak? No, To jest też osobistych, tak. osobistych, to jest też przecież mem, prawda, który się jakoś tam rozprzestrzenia po internecie i nie tylko on spotyka się na antymemy, tak, że jakiś tam socjalista czy tam etatysta mówi, a nie, bo to przy... Jest zasadnicza różnica, to znaczy ja jestem człowiekiem, który jest wolny w tym pełnym słowa tego znaczeniu. Ja nie zrobiłem nikomu krzywdy i ja zarobiłem na siebie. Ja wyprodukowałem dóbr tak dużo, że w zasadzie obdzieliłem też resztę społeczeństwa w jakimś tam zakresie, płacąc podatki dochodowe. Podatki płaciła również moja firma, którą stworzyłem. Co, pan jest poza tym programowaniem? No przecież sam pan mówił, że każdy jest jakoś No zaprogramowany. nie, ale jeżeli socjalista mówi o swoich memach, to on niestety jest zależny od tak jakby zasobów zewnętrznych, bo trzeba go karmić, tak? No bo on sam niczego nie produkuje. Czyli tutaj też myślenie związane z zasobami. Z Tak? zasobami, tak, ale to już jest następne kolejne, być to może jest, następne odcinki. tak, to jest myślenie teoriogrowe właśnie, w którym są elementy właśnie tego myślenia na temat zasobów, przepływu Jak zasobów. chce ta, to se zrób to. Jak seta, to sobie zrób ta, tak. To znaczy, ja upatruję tego, tak jak przed chwilą to, co pan powiedział, że w większości Polaków w zasadzie nie zależy praktycznie na niczym, Ale tylko nie na... mówię o Polakach, ogólnie rzecz Ogólnie, biorąc. tak. Ja to upatruję po prostu, że ludzie są, etatyzm, tak jakby praca na etacie powoduje, że ludzie właśnie tracą to poczucie bycia indywidualnością, że oni tak faktycznie dostają pieniądze jako pensję, coś tam robią, nie widzą, tak jakby zatraca się ta korelacja, że jak dobrze pracuję, to zarobię więcej, tak? No bo czy dobrze pracujesz, czy gorzej, to zarabiasz ten sam, znaczy mniej więcej No tyle tak, samo. ale nie każdy może być przecież przedsiębiorcą, wielką indywidualnością. Zgadza Nie się. każdy napisze książkę, prawda? Zgadza się, to wszystko się I tak zgadza. dalej. Natomiast wracając do tej mojej ukochanej Szwajcarii, tak, tam procent to jest z kolei myślenie mnogościowe. Stosunkowo duży procent ludzi jest na swoim i w związku z tym oni troszeczkę inaczej myślą, oni troszeczkę lepiej postrzegają systemy społeczne i tam nie dochodzi do aż takich wielkich kłótni. Nie słyszał pan, żeby palili opony, nie słyszał pan, żeby protestowali. Oni sobie dyskutują. Tam też są oczywiście, tak jak kanton Jura ogłosił swoją niezależność, tak? Czyli powstanie nowego państwa w Europie, czego nie może zrobić Katalonia, bo wszyscy dookoła jej przeszkadzają. W Szwajcarii to się udało. Były oczywiście protesty, były jakieś tam drobne bijatyki, natomiast się to udało. I według mnie to jest ten właściwy kierunek, tak, że musimy ze sobą dyskutować i nie należy tworzyć wielkich bytów, właśnie takich ogromnych państw, które no, z racji bycia tymi ogromnymi państwami są agresorami, tylko raczej konfederacje państw, które mają wspólne takie cele właśnie dążenia do wolności, tak? No bo no, według mnie jest to lepszy system społeczny. Już przerabialiśmy wielkie socjalistyczne państwa, to się powtarza jak prawo fizyki, tak? Rozleciał się Związek Radziecki, rozwlatuje się Wenezuela, rozleciała się Polska. Komuny, które były zaproponowane w Stanach Zjednoczonych, czy kibuce w Izraelu, to wszystko się te takie właśnie A świetlane... teraz mówiąc o tym właśnie, no, podaje pan przykłady, to jaki to jest rodzaj myślenia teraz przez pana? To już jest ogólnie uskutecznione? fizyka życia, bo znaczy patrzymy na pewnego rodzaju procesy społeczne, które się dzieją, które są bardzo podobne. Tak? Znaczy w momencie, kiedy przyjmujemy ten mem socjalizmu, dana społeczność przyjmuje, no to prędzej czy później to prowadzi do katastrofy gospodarczej. Czyli jednak no, istnieją jakieś niezaprzeczalne fakty, chociażby mechanizmy gospodarcze. Według mnie jak najbardziej, przy czym nie należy ich badać takimi, znaczy nie należy ich badać tak, jak do jakiego rodzaju badań jesteśmy przyzwyczajeni poprzez kształcenie w szkole i na wyższych studiach. Wszystkim się wydaje, bardzo wiele ludzi postrzega rzeczywistość właśnie w sposób redukcjonistyczny, że jest jeden rodzaj zależności i ten rodzaj zależności coś tam powoduje. Będziemy o tym mówili, są dylematy, czyli nie wiadomo w zasadzie jak możemy postąpić, bo tutaj coś wygramy, jak tak zrobimy i przegramy, a wygramy coś innego i przegramy coś innego, jak postąpimy inaczej. Są zagadnienia nieliniowe, kiedy jeden mały pstryczek powoduje, że bardzo wielkie konsekwencje, tak? No na przykład podanie lekarstwa na rozwolnienie Cristiano Ronaldo spowoduje, że w zasadzie szanse na przegranie Portugalii drastycznie wzrosną, tak? No bo nie będzie tego kluczowego zawodnika. Oczywiście, jest to bardzo, bardzo prawdopodobne.
już tak powoli finalizując, podsumowując nasz program, no dzisiaj mówiliśmy właśnie o kwestii memów, o kwestii kultury I programowania. Ja bym jeszcze tak trochę filozoficznie powiedział, ducha, który oddziałuje na materię, tak? No bo Jak najbardziej. nie mówiliśmy dzisiaj o biologii, o kwestiach uwarunkowania. Ducha albo informacji, która oddziałuje na materię. Informacji kształtującej w jakiś sposób materię. No i cóż, mem, no właśnie, to nie tylko śmieszny obrazek, ale to coś bardzo, bardzo poważnego i coś, co nas otacza właściwie wszędzie. Zewsząd i memy są składnikami Matrixu, o którym też będziemy mówili, czyli przestrzeni fałszywych komunikatów, tak? No bo po prostu te komunikaty fałszywe sączą się zewsząd. Nawet Pan dzisiaj się ładnie ubrał, żeby lepiej wyglądać, niż gdybyśmy byli wspólnie ubrani w ciuchy malarzy, tak? No bo wtedy mało kto by w ogóle zwrócił uwagę, o czym my rozmawiamy. A może właśnie paradoksalnie by zwrócili uwagę i by taki mem może powstał. Malarze tutaj Badania rozmawiają. psychologiczne jednak wskazują na to, że z większą atencją słuchamy Jak ludzi, cię widzą, którzy tak cię piszą. Tak. Proszę zauważyć, kto jest dobierany na prezenterów telewizyjnych, dzienników telewizyjnych. Czy tam mamy do czynienia z osobami garbatymi, czy tam mamy do czynienia z osobami chociażby, które mają brzydką cerę. Nie, te osoby są dyskryminowane. One nie występują w telewizji. Tam zawsze występują atrakcyjne kobiety i atrakcyjni mężczyźni. Ładnie ubrani. No bo takich mamy o wiele większe zaufanie i to, co oni mówią, bardziej nas przekonuje. Po prostu tak mówią badania. I w związku z tym, według tego klucza, dobiera się takie osoby do mediów mainstreamowych. Trudno się nie zgodzić, tak to wygląda. Dzisiaj, czy jeszcze jakieś słówko podsumowania od Pana? Ja w zasadzie wyczerpaliśmy według mnie temat, tylko mogę powiedzieć, że większość tych informacji jest dostępna na mojej stronie. Można sobie wejść www.physicsofflife.pl, tam wyszukać narzędzia, słownik, no i w tym słowniku bardzo dużo jest linków, można dojść do wszystkiego, o czym myśmy tutaj mówili. No i cały czas polecamy książkę Fizyka życia. Tak, i za za kilka, że tak powiem, naszych spotkań polecimy kolejną książkę, którą niedawno też wydałem. Pokazujemy Fizyka życia, Fizyka życia. autor Jan Wolny. Jan Wolny, tak. Czyli z nami pan Kubań, John Frislow, jak to jest podpisane, już mówiliśmy o genezie tego pseudonimu. No i cóż, bardzo dziękuję za rozmowę. Za Myślę, uwagę. że dzisiaj poruszyliśmy niezwykle ważny temat. Miejmy nadzieję interesujący dla naszych widzów. Szczególnie młodych, bo to ich dotyczy, bo młodość, tak jak żeśmy mówili, jest bardzo łatwo programowalna. Z czego korzystają dyktatorzy? Z czego korzystają dyktatorzy? I kto jeszcze? Wszyscy dookoła. Wszyscy dookoła. Wszyscy dookoła. Dziękuję bardzo za uwagę. Z nami był pan Jan Kubań, który opowiadał o fizyce życia w kontekście memetyki. Tak? Memetyki, tak. Dzisiaj poruszyliśmy temat właśnie programowania myślenia i programowania memetycznego. czyli co nas programuje i w jaki sposób nas to programuje. Dziękuję bardzo jeszcze raz Dziękuję za bardzo. rozmowę. Dziękujemy Państwu. Zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z bardzo ciekawą materią, tak to określę, fizyki życia. Nazywam się Krzysztof Lech-Łuksza. Do zobaczenia w następnym odcinku.